No dobra, to lecimy do kolejnego sposobu. Ogólnie jak kupujecie Pet Shopa, to musicie zobaczyć, czy on w ogóle został wyprodukowany przez Hasbro. Bo ja właśnie na przykład te dwie podróbki dogów mam, bo one nigdy nie były wyprodukowane przez Hasbro. Taki kolor nigdy nie był zrobiony, a mi się naprawdę bardzo podobały, więc dlatego je kupiłam. Więc jeżeli chcecie nie kupować podróbki, to zobaczcie hashtag tego Pet Shopa. Oczywiście ja wiem, że niektóre Pet Shopy nie mają hashtagu, ale po prostu znajdziecie na listach tych Pet Shopów. No bo po prostu teraz te właśnie nowe podróbki są robione tak, że nawet nie wiesz, czy on w ogóle ten Pet Shop został wyprodukowany przez Hasbro. Raczej chodzi mi o kolor, bo podróbka sama w sobie przecież nie jest wyprodukowana przez Hasbro. No i na przykład te dwa kolory, kształty, właśnie nie wiem jak to powiedzieć, one nigdy nie były zrobione przez Hasbro. Ale mi się naprawdę podoba. No powiedzcie, że one nie są słodkie. No i to wszystko, jeśli chodzi o właśnie te sposoby. Znaczy ogólnie te niektóre z tych sposobów to też dotyczą wszystkich Pet Shopów. Ale te, które trzeba bardziej jakby zwrócić uwagę u dogów, to te powiedziałam. Inne sposoby będę mówić na innych odcinkach. Na przykład jeśli będzie chodzić o shorthairach, to po prostu bardziej się wypowiem o shorthairach. I będziecie mieć porównywane shorthairy oryginalne od podróbek. Albo z Colim, albo ze spanielami, albo z jamnikami i nie wiem. Po prostu napiszcie w komentarzu, jaki byście chcieli kształt zobaczyć w następnym odcinku, a ja po prostu nagram dla Was taki odcinek, żeby Wam pomóc. Ja byłam też początkującym i po prostu jeszcze nie rozpoznałam podróbek od oryginałów i na przykład bardzo chciałam mieć Comic-Cona Kitty. Mama mi go kupiła, ale bardzo go chciałam, bardzo go chciałam. Mama mi go kupiła, a później się okazało, że to jest podróbka. I to była naprawdę cena kosmiczna. Tam chyba było z 300 ileś złotych. Więc za podróbkę naprawdę nie warto tyle wydawać pieniędzy. No ale po prostu podróbki jeszcze nie były aż tak popularne i się nie wiedziało, jak odróżnić oryginała od podróbek. Więc dlatego chciałabym Wam pomóc, żebyście nie zrobili takiego błędu jak ja. Bo to jest naprawdę marnowanie pieniędzy. Znaczy, oczywiście mówię, że posiadanie podróbki to nie jest nic złego. Ja też mam właśnie kilka podróbek i ja je bardzo lubię. To ja Wam zaraz powiem ceny tych Pet Shopów. No dobra, no to zaczynamy. Dog o hashtagu 184 powinien kosztować tak mniej więcej od 80 zł, tak gdzieś tak do 110. Może być troszeczkę droższy, ale nie powinien być za bardzo. Myślę, że stan takiego idealnego może być nawet do 130, ponieważ to są dogi niemieckie. No ale to jest taka jakby średnia cena dogów. Dog o hashtagu 244 jest już bardziej unikatowy. To jest ten dog, który Wam pokazywałam wcześniej. Najtańszego byśmy znaleźli tak gdzieś od 110 zł, a najdroższy może tak nawet do 230. Możliwe. Oczywiście jakby był kupowany w opakowaniu, to by gdzieś chyba z 500 kosztował, ponieważ jest jeszcze shorthairka w tym zestawie. Tu Wam pokażę ten zestaw. No drogi jest ten zestaw. Dog o hashtagu 577 to tak zwany Tom. Pewnie kojarzycie serial Popular, bynajmniej starsi kolekcjonerzy pamiętają. On kosztuje gdzieś tak w granicach 150-240 zł. Ma on bardzo śliczne oczka. Był hashtag 577, teraz 588. Jak się złożyło. Ten dog to jest taki już bardziej znany. Kosztuje tak mniej więcej od 80 do 110 zł. Kolejny dog to jest o hashtagu 636 i to jest ten dog z futerkiem. On jest cały pokryty futerkiem, ja oczywiście nie mam idealnego stanu. Jak widzicie, możecie zauważyć, że ma zdrapane futerko. Ten dog wydaje się być naprawdę unikatowy, ale ceny nie ma drogą. Można go kupić od 80 zł, a gdzieś tak nowego myślę, że tak za 180. Dog o hashtagu 750 to tak zwany brat Toma, czyli dogu o hashtagu 575. Ja akurat mam jego brata. Pewnie biorą go za braci, ponieważ to są jedyne białe dogi z takimi łatkami. No i ten dog też nie jest tani. On kosztuje od 120 zł do 200. Chociaż ja pamiętam, że jak go kupywałam, to był trochę tańszy. Ale jak patrzyłam na ogłoszenia, to nie mogłam znaleźć tańszego. To było takie trochę dziwne. No ale mam nadzieję, że uda Wam się kupić troszeczkę taniej. Właśnie ostatnio patrzyłam i nie wiem dlaczego wzrosły ceny niektórych pet shopów. To oznaka, że trzeba jak najszybciej kupywać, bo będzie rosła cena coraz bardziej. Chociaż mam nadzieję, że te ceny normalne wrócą, ponieważ kupywać jamnika tutaj Wam pokażę, jak będę teraz aktualnie hashtagu.
za 400 około złotych, to według mnie to jest przesada, ponieważ jak ja go kupywałam, bo mam tego jamnika, i jak go kupywałam, to on był po 80 zł tak normalnie. Więc tak troszeczkę się zdziwiłam, jak ostatnio popatrzyłam na ogłoszenie z tym jamnikiem. I to nie było jedno ogłoszenie w takiej cenie z tym jamnikiem, tylko kilka, więc naprawdę nie wiem, dlaczego on tak podrażał. Jeśli wiecie czemu, to napiszcie w komentarzu, bo jestem bardzo ciekawa czemu. Dobra, lecimy dalej. Kolejny dog to ma hashtag 817. Pewnie znacie, on jest dość popularny. On nie kosztuje dużo. Gdzieś tak w granicach 80 zł, tak maksymalnie do 120. Kolejny dog to jest 817×2, czyli wariant tego doga. Ja posiadam tego warianta, on wygląda tak, a ten zwykły 817 to się różni tylko tym, że jest zrobiony z innej farby. To jak macie te dwie sztuki, tego 817 i warianta, możecie nawet porównać, że jest inna farba, no i oczywiście różnią się kolorem oczu. No i wariant posiada znaczek LPS, ponieważ tamten dog był wyprodukowany chyba o wiele wcześniej, tak mi się wydaje. Kolejny dog to również znany. Ma on hashtag 1022. Jest to taki słodki różowawy dog. Dość popularny. Cenę też nie ma dosyć wysoką, taką neutralną. Może kosztować nawet 60 zł. Maksymalnie myślę, że do 100 się kupuje. Kolejny dog, również popularny, ale chyba już nie aż tak bardzo jak ten wcześniejszy. Ma on hashtag 1439. Chociaż jak się mówi dog pocztówkowy, to wszyscy wiedzą, o co chodzi, ponieważ ten dog właśnie był sprzedawany razem z pocztówką. I taką kością fajną. Ja tą kość zobaczyłam dopiero niedawno, jak właśnie przeglądałam ogłoszenia. No i powiem wam, że mnie tak trochę zszokowało, ponieważ ten dog nie jest aż taki drogi, jak myślałam. On kosztuje od 70 zł do 140, ale 140 zł to już jak w opakowaniu kupujesz. Więc naprawdę według mnie bardzo tanio. Kolejny dog to jest o hashtagu 1519. Ten dog to pewnie znacie od Słodkiej Belli, ponieważ ona tam nagrywa serial o nazwie Zakręceni i tam występuje właśnie ten dog. No i u niej on się nazywa Logan. No i on kosztuje tak w granicach 80 zł do 180, ale 180 to już właśnie jak jest w zestawie. On jest takim pudelkiem i fajną perukę ma wtedy. Kolejny dog ma hashtag 1647. Ten dog ostatnio podrożał. Właśnie nie wiem czemu. On gdzieś w granicach wcześniej, jak pamiętam, gdzieś tak z 2 lata temu, ten dog kosztował tak mniej więcej do 100. Od 80 do 100. A teraz jak widziałam, to powyżej 100. Takie trochę dziwne. Ja nawet kupiłam takiego doga, tylko go przemalowałam. Ale już go dawno przemalowałam, więc jak widzicie, no troszeczkę tak nierówno jest, ale według mnie jest bardzo słodziutki. Nie będę go przemalowywać, ponieważ on ma wiele historii. No ale tak chciałam wam tylko go pokazać. Możecie ocenić, jak wtedy malowałam. No i jak mogliście zauważyć, to go właśnie przemalowałam na prototypa właśnie hashtaga 1647. Kolejny dog to ma hashtag 1688. Miałam go kiedyś, ale w bardzo złym stanie. Pamiętam, że go wymieniłam, tylko nie pamiętam na jakiego doga. No i on jest tani, łatwo dostępny. No i on kosztuje od 80 zł do 100 zł. Następny dog to dog, który nie ma hashtagu, ale niektórzy mówią, że on ma hashtag mini dekopec. Dlaczego mini dekopec? Ponieważ on występował w takim zestawie, gdzie były 3 pet shopy i mazaki i można było malować tego pet shopa. Ja posiadam tego doga, jak widzicie jest tutaj pomalowany w niektórych miejscach, dlatego że po prostu ja go nie malowałam, nigdy nie miałam tego całego zestawu. Ja bardzo chciałam mieć doga niemieckiego i to był mój pierwszy dog niemiecki i on jest po prostu dla mnie bezcenny, mimo tego, że ma swoją wadę i on kosztuje w granicach od 80 zł do 110 zł. Kolejny dog ma hashtag 2583. Nie jest jakimś takim unikatem dużym. No i on kosztuje w granicach 80 zł do 100 zł. Kolejny dog posiada hashtag 2598. Tylko uwaga, 2 dogi występują pod tym hashtagiem. Dlaczego? Ponieważ to jest dog z saszetki i on posiada swojego warianta. Tylko nie wiem czemu nie dali mu po prostu tego, no jak jest na przykład 817 i 817×2,
to takiego czegoś nie ma. Po prostu jak wpiszecie 2598, to wam wyskoczy ten dog i ten dog. One różnią się po prostu tylko tyle, że jeden ma łatki, a jeden nie ma łatek. No i one oba kosztują tak mniej więcej od 70 zł do 100 zł. A więc to tyle w tym filmiku. Mam nadzieję, że wam się filmik spodobał. Proszę was, piszcie w komentarzach, czy chcecie tego typu filmiki i na jakim kształcie Pet Shopa mam się skupić. Nie musi być oczywiście to popularny kształt. Możecie mówić, jakie chcecie kształty. Ja oczywiście te propozycje wszystkie będę zbierać i będę powoli wrzucać filmiki i je nagrywać. Mnie bardzo interesują takie tematy, więc mam nadzieję, że wam się też spodoba taki temat i też jesteście ciekawi takich tematów. No to dziękuję bardzo, że jesteście. Do usłyszenia. Pa, pa!